Cześć, dziś mięciutki biszkopt z lekko kwaśnym kremem szarlotkowym. Całość delikatna i orzeźwiająca, naprawdę prosta w przygotowaniu. Ciasto ładnie zastyga i dobrze się kroi. Jest pyszne i niezbyt słodkie. Zapraszam na ciąg dalszy. A jeśli jesteś nowym widzem, będzie mi niezmiernie miło, jeśli klikniesz przycisk subskrypcji i zostaniesz tutaj na dłużej. 5 jajek wbij do misy miksera, dodaj szczyptę soli i 2/3 szklanki cukru i całość ubijaj przez 15 minut do puszystej i sztywnej piany. Ten biszkopt możesz też zrobić tradycyjną metodą, oddzielając białka od żółtek i ubijając je na sztywno z cukrem. Szczegółowy opis tej metody znajdziesz w przepisie na mojej stronie. Link, który przekieruje Cię do tego przepisu, jest pod filmem. Ja robię inną metodą, bo po prostu dla mnie jest tak i wygodniej i szybciej. W międzyczasie 125 g mąki pszennej typ 450 i 2 łyżki mąki ziemniaczanej, tym razem będzie bez proszku do pieczenia. Wymieszaj razem i przesiej do ubitej piany. Delikatnie mieszając. Przesiej, ponieważ mąka ziemniaczana lubi się zbrylać i nawet jeśli wydaje się dobrze wymieszana, mogą się później pojawić jej grudki w upieczonym cieście. Na koniec dolej jeszcze 5 łyżek oleju rzepakowego albo słonecznikowego i znów delikatnie wymieszaj. Całość przelej do blachy 24 na 35 cm. Dno blaszki wcześniej wyłóż papierem do pieczenia, tylko i wyłącznie dno, bez boków. Biszkopt piecz w piekarniku nagrzanym wcześniej do 160 stopni, bez termoobiegu lub 150 z termoobiegiem przez 35 do 40 minut, ale zawsze sprawdź patyczkiem, czy jest upieczony. Po upieczeniu od razu wyjmij go z piekarnika, wystudź i przekrój na 2 blaty. Pół szklanki przygotowanej wody, 1 łyżeczkę cukru i 3-4 łyżki soku z cytryny wymieszaj razem i odstaw na czas przygotowania kremu. Około 1 kg jabłek ważonych przed obraniem obierz i pokrój w drobną kostkę. Najlepsze będą kwaśne jabłka, takie jak papierówka, antonówka czy szara ryneta. Podgrzej krótko, tak aby jabłka nieco zmiękły, w razie potrzeby możesz też podlać je odrobiną wody. 2 szklanki soku jabłkowego zagotuj. W kolejnej szklance soku rozpuść 2 budynie śmietankowe lub waniliowe bez cukru. Wymieszaj i wlej do gotującego się soku. Całość zagotuj, po czym wyłącz ogień i dodaj 2 żółte galaretki. U mnie jest brzoskwiniowa i pomarańczowa. Wymieszaj dokładnie. Po czym do gorącej masy dodaj jeszcze 200 g miękkiego pokrojonego masła. I mieszaj, aż całość się rozpuści. Możesz też dorzucić pół łyżeczki cynamonu, jeśli lubisz bardzo szarlotkowe smaki. Całość wymieszaj z ciepłymi jeszcze jabłkami. Blat biszkoptu nasącz połową przygotowanego ponczu. Wyłóż cały krem z jabłkami. I przykryj drugim blatem, który również nasącz pozostałym ponczem. Ciasto przykryj i wstaw do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. I jeszcze polewa. 100 g białej czekolady i 50 g miękkiego masła rozpuść razem i całkowicie wystudź. Następnie dodaj 100 g kwaśnej śmietany 18%. Wymieszaj razem. Gdyby polewa zaczęła Ci się warzyć, co może się zdarzyć, jeśli czekolada będzie za ciepła lub śmietana za zimna, dodaj do masy 1 łyżkę zimnego mleka, takiego bezpośrednio z lodówki. Całość wymieszaj i polej ciasto. Wierzch posyp wiórkami kokosowymi. A najlepsze, sprawdzone przepisy z mojego kanału znajdziesz zebrane teraz w książce. Mam też dla Was kolejny zeszyt z zupełnie nowymi przepisami na pyszne szarlotki. Książka w pakietach z zeszytami jest teraz w promocyjnych cenach, więc zapraszam. Sprawdź sklep.orchideli.com.